Po co tam poszłaś, mamo? Znasz tego człowieka, który na ciebie napadł? To z nim się umówiłaś? Co ty przede mną ukrywasz? Nie będę z tobą na ten temat rozmawiać. Słuchaj, nie wiem, o co chodzi, ale oficjalnie cię informuję, że to utrudnianie śledztwa jest. Co chcesz? Nie wiem, za 5 minut? Dobra, zaraz będę. No, hej. Słuchaj, muszę jechać, ale to nie jest koniec. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. I cieszę się, że operacja się udała. I że żyjesz. Przepraszam wszystkich kibiców. No, na to teraz już trochę za późno. Samobój? Cia. 63 minuta. Co? No co? Pogrom Gorczak. A to ich bramkarz. Norbert Licherski. Nie wiedziałam na co, że się interesujesz trzecioligowym klubem. W pracy nie jest wystarczająco chujowo, to lubię się dobić w wolnym czasie. A co do tego samobójstwa, to nie jestem pewien. Czemu? Myślisz, że ktoś mu pomógł? To był mecz o wejście do drugiej ligi. Jezu, nie znam się na piłce, mów do mnie normalnie. Facet puścił taką szmatę, że dzieciaki na podwórkach lepiej grają. Piłka mu się odbiła od rąk, jakby ją sam do bramki wrzucił. Czyli co? Ten oklep to mu sprawili kibole, tak? No wiesz, na Gorczaku ich nie brakuje. Zabierze go ktoś stąd wreszcie? Czy będzie tak tu leżał, aż zacznie pachnieć? Boże, Norbert, coś ty zrobił? A to jest mój mąż, puśćcie mnie do Halo, niego! proszę pani, tu nie ma wejścia. Ślady pobicia nie były świeże, co oznaczało, że nie miały bezpośredniego związku z domniemanym samobójstwem bramkarza pogromu Gorczak. Kartka, która była przypięta do ciała Denata, była też pewnego rodzaju listem pożegnalnym, więc według mnie sprawa była jasna i zamknięta. Trener do mnie zadzwonił. Ja nie mogłam uwierzyć, że Norbert to zrobił. Ja szczerze mówiąc też nie mogłem uwierzyć. Zwłaszcza, że miał zakończyć karierę. Skąd pan to wie? Powiedzmy, że okazjonalnie kibicuję pogromowi Gorczak. To miał być ostatni sezon pani męża, prawda? Zmęczony. Kiedyś marzył o tym, żeby grać w ekstraklasie. Nie wyszło. Grozili mu? Grozili jemu i Kamilowi. Kamilowi, czyli napastnikowi. Temu, który najpierw spieprzył karnego, a potem nie trafił do pustej bramki. Pogrom był faworytem, ale przecież to jest sport. W sporcie różnie bywa. Oni całą winę zwalili na mojego Norberta i Kamila. Zaczęło się od Gruguś,
wyzwisk. Potem ktoś jakimś świństwem ochlapał nasze drzwi i pobili 2 dni temu Norberta na ulicy. On mi mówił, żebym ja to olała, że to ucichnie, że wszystko wróci do normy za tydzień, 2. A widziała ich pani? Wie pani, kto to był? Nie, ale oni mieli się spotkać. Kto? Kamil i Norbert. Wczoraj wieczorem Kamil zadzwonił do Norberta. Potem Norbert był jakiś taki dziwny i wyszedł na spotkanie z nim i już nie wrócił. Proszę tu chwilkę zaczekać. Wiesz, co może być? Zero do 06. Przyślijcie ekipę techników na Gwiaździstą 17/7. Gwiaździsta 17/7. Przyjąłem, 6, wysyłam. Mówiłam ci, że nie chcę z tobą rozmawiać. To ja. Jak się czujesz? Przyszłaś sprawdzić, czy żyję? Twój kolega nie wykończył mnie, jak widać. To nie ja go na ciebie nasłałam. Akurat. Może nie jestem kurwa święta, ale bez przesady. Ten skurwiel usłyszał, jak mówię o Kasie i sam podszedł, bo wiedział, że zaćpałam. Jesteście jak zwierzęta. Wszystko byście oddali za działkę. Wyjdź. Wyjdź, bo wezwę policję. No wyjdź. Cieszę się, że jest okej. Że żyjesz, babciu. Dobra, dzięki. Niezły burdel, co? Wygląda na to, że się bronił. No ale myślisz, że to ma jakiś związek z tym samobójstwem? Na pewno. Żona bramkarza mówiła, że u nich też wypisywali jakieś bluzgi na drzwiach. Nie, ale czekaj, wytłumacz mi jedną rzecz, bo ja tego nie kumam. Nakłonili bramkarza, żeby popełnił samobójstwo i porwali napastnika z powodu przegranego meczu?
No sorry, ja rozumiem piłka, nie wiem, kibice, ale... Sorry, może ja się nie znam, ale haratania w gałę naprawdę wzbudzasz takie emocje? Słuchaj, to był mecz o wejście do drugiej ligi. Okej. Ludzie czekali na to 30 lat. I teraz sobie wyobraź. Gorczak, No, Kibole. Kibole z Gorczaka. Wyobrażasz to sobie? no właśnie nie wyobrażam sobie, ale chyba nie muszę, bo ty tam chodzisz i znasz ich. Dajcie mi znać, jak coś znajdziecie. A ty gdzie? Pogadać z kolegą z trybuny. Szlak. Dobra, chłopaki, poradzicie sobie beze mnie. Jestem pod telefonem, jakby co muszę jechać. Nie było żadnych wątpliwości, kto stoi za samobójstwem bramkarza i uprowadzeniem tego drugiego piłkarza. Komisarz Nocoń nie potrzebował mojego wsparcia w dokończeniu tej sprawy, a ja musiałam ustalić, kto i dlaczego próbował zabić moją matkę. Bo w przypadkowy atak narkomana jakoś nie wierzyłam. Czemu nie odbierasz telefonu? Byłam na kontroli. Pisałeś, że to Co? Siadaj. Okej? Wszystko się dobrze goi. Och, jest. Wysłałam ci SMS-a, bo nie chciałam ci przeszkadzać w pracy. A nie sądziłam, że od razu będziesz. Posłuchaj. Chciałabym porozmawiać. O tej napaści, mam nadzieję, tak? Słuchaj. Jak dobrze mi go opiszesz, tego napastnika, to go szybko złapiemy. Rozumiesz? Tylko musisz sobie po prostu przypomnieć jak najwięcej szczegółów. Okej? Dobra, to zacznijmy od tego. Poczekaj. Chciałam ci tylko powiedzieć, że Mamo, o co chodzi? Mów. no, że to była moja wina. Co twoja wina? No to wszystko było przeze mnie, bo gdyby nie Poczekaj. odbierz, No mów. no odbierz, może to być ważna sprawa. Grodziec, słucham. Tak. No mówię, kojarzę tego małolata, no co? Może nie wiem za ile. Ale teraz się dowiem. Mamo, czy to może poczekać? Dobra, za 10 minut mogę być. Jestem blisko w miarę, no. Dobra, na razie. Słuchaj, mamo, muszę jechać. Przyjadę do ciebie prosto po pracy, okej? Porozmawiamy wtedy normalnie? Dobra, muszę lecieć. Ola, wyrosłaś na silną i piękną kobietę. Doskonale sobie zdaję sprawę, że to nie jest moja zasługa.
No wreszcie ktoś przyjechał, no ja myślałem, że on mnie zabije. Bartuś, co się stało? No, on mi wszystko zabrał. Kto? No ten sukinsyn, no, ten cały uterk za 2 dni. Dobra, chodź, zabieram cię na komisariat, to powiesz mi wszystko. Podjedziesz? Czyli czekaj, twój brat sobie kupił w końcu tego food trucka? No tak. Super. No i nawet mu nieźle idzie. Dał mi utarg za 2 dni i miałem go wpłacić do wpłatomatu. No i wtedy dopadł mnie ten koleś i groził mi nożem. No to co ja miałem zrobić? No oddałem mu wszystkie pieniądze. No i dobrze zrobiłeś, Bartuś. To jest najrozsądniejsze, co mogłeś zrobić w takiej sytuacji. Twoje zdrowie i życie jest ważniejsze niż jakiekolwiek pieniądze. Ale co ja teraz powiem Mirkowi, no? Przecież on mnie zabije. Nie zabiję cię. No jak to nie? Przecież to były 3 koła, 3! Bartuś, nie martw się, ja z nim porozmawiam, okej? I tego bandytę też złapiemy. Ta akurat. Żyjesz, młody? Wszystko jest okej. Na pewno? Dobra. Słuchaj, nie przejmuj się tą kasą, jakoś to odpracujemy. Najważniejsze, że z tobą jest wszystko git. No, nie wszystko stracone. Gdzie ten wpłatomat był? To tam, mi się wydaje, że to tam było na Lipowej, tam przy spożywczaku. Na Lipowej. No to świetnie, bo tam jest monitoring zaraz przy tym sklepie i chyba nowy z tego, co pamiętam, no i kamery. Czyli dorwiecie gnoja. Czyli dorwiemy gnoja. Nie, ja nie, w sumie nie jestem tak 100% pewien, ale mi się wydaje, że to nie jest ten na Lipowej, tylko na Laskowej. Bo tam też jest wpłatomat i chyba tam był ten spożywczak, a może i nie. Młody, ty chcesz teraz powiedzieć, że nagle zapomniałeś, gdzie wpłacałeś te pieniądze? No ale Mirek, no weź, no. Gościu mi nożem groził, no. Chciał mnie zastrzelić, zaczął zadźgać, no. Postaw się w mojej sytuacji. Że to była trauma półrazowa. Sorry, dobra. Po prostu chcę, żebyś sobie to przypomniał, chłopie, nie? No ale Mirek, no zmęczony jestem już, no. Słabo mi. Nie wiem, nie wiedziałem, co się w ogóle działo tam, no. Nie wiem, słabo się czuję. Bartuś, jesteś zmęczony? Chcesz jechać do domu? Dobra, to jedźcie, a jak sobie coś przypomnisz, to zadzwonicie, dobrze? Dobrze. Pogadamy. Do widzenia. Do widzenia. Bartuś nieraz już zaskakiwał mnie swoją pomysłowością. Tym razem w jego zeznaniach też coś nie grało. Ale nie miałam na to dowodów. Musieliśmy poczekać. Jakoś w przypadku tego chłopaka szydło zawsze wychodziło z worka. I na co nam to było? Kurwa! Zostaw mnie! To nie weź, skurwysynie pierdolony! Ale o co ci chodzi? Jak to kurwa? Sprzedałeś skurwysyny na mecz! Nie! 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 A! Policja! Rzuć to kurwa i na glebę! On musi za to odpowiedzieć! Ten skurwiel dogadał się z bramkarzem i napastnikiem, przez nas pogrom i będzie grał w drugiej lidze. Powiedziałem, rzuć to i morda w schody! Łapy do tyłu. Druga. Na kolana. Co ty robisz? Tyle razy byliśmy na Żylecie. Nic, w pracy jestem. Pogadamy sobie na komisariacie. Te bransoletki to potrzebne, panie władzo? Słuchaj, to, że byliśmy parę razy na tym samym meczu, nic tu nie znaczy. Grozi ci wyrok za pobicie i za usiłowanie zabójstwa, więc lepiej, żebyś współpracował. A ja z tobą krzyczałem na całe gardło, jak pogrom wygrywał. Słuchaj, psycholu, albo zaczniesz gadać, albo wrzucę cię do aresztu śledczego. A tam nie lubią takich, co się kumplują z psami. Chcesz, że sobie jeszcze selwiaczka pierdolniemy? Oni sprzedali ten mecz.
A skąd o tym wiesz? Wszyscy o tym wiedzą. To co, bo kontrakt mu się kończył? Prezes chciał trenera wyrzucić z klubu, więc ten się chciał na nim odegrać. I co, to ci wystarczyło, żeby go pobić, tak? Odjebało ci. Język. Nie jesteś wśród kumpli. Widzę. Chodzi plotka na mieście. Ten trener miał być wyrzucony z klubu. Bramkarz kończył karierę, a napastnik zmieniał klub. Więc cała trójka miała nasz pogrom głęboko w dupie. I kto ci to powiedział? Począstaliśmy trochę bramkarzem. Miał chociaż tyle honoru, że się wychuźdał. Kamila i trenera też jeszcze dorwiemy. Kwestia czasu. Kto ci to powiedział? Kto? Wszyscy o tym mówią. Na mieście. Słuchaj. Masz syna. Pokazywałeś mi zdjęcia. Więc jakbyś się na niego wkurwił, to co? Zrobiłbyś wszystko, żeby go wyjebali ze szkoły? Nie no, przecież to mój syn. No właśnie. Ten trener parę lat pracował na to, żeby Pogrom Gorczak w ogóle miał szansę zagrać mecz o drugą ligę. I ty na podstawie jakiejś plotki postanowiłeś zajebać go maczetą? Twój syn będzie cię teraz odwiedzał w pierdlu. O ile w ogóle będzie chciał widywać taką parodię człowieka jak ty. Długo tu jeszcze będę gnił? Człowiek głodny to zły człowiek. Proszę. Wy także wierzycie w to, co mówią na mieście? To znaczy? Że sprzedałem ten mecz. Wie pan, na razie pan tutaj jest dla własnego bezpieczeństwa. A ja bym chciała z panem porozmawiać. Najpierw. Okej? Możemy zacząć jeszcze raz? Sierżant Aleksandra Grodziec. Co się wydarzyło na tym meczu i dlaczego zrobiła się z tego taka awantura? Przegraliśmy. Wszyscy. Ja też. Tyle wiem. Pani nic nie rozumie. Zwolnili mnie z dnia na dzień. A ja tej drużynie oddałem serce. Pracowałem z tymi chłopakami latami, poukładałem ich. Zaczęli w końcu grać zespołowo. Prawie żaden nie był profesjonalistą. Zresztą to jest 3. liga i to jeszcze na Gorczaku. Z samej piłki nie da się wyżyć. Rozumiem, czyli to nie pan. W życiu! Prędzej bym sobie rękę dał obciąć. Biedny Norbert. Musieli go ostro nastraszyć, skoro zdecydował się odebrać sobie życie. Ale największy żal to mam do Kamila. Te propozycje z 2. ligi dostał tylko dlatego, że nauczył się w Pogromie, jak się gra. No ale skąd podejrzenia, że to oni sprzedali mecz? Pani chyba nie jest fanką piłki nożnej, co? Wolę żużel. Trenowałem z nimi. Wiem, jak grają. Błędy, jakie popełnili, nie powinny się wydarzyć. Zresztą u Kamila było krucho z kasą. Okej, ma pan na to jakieś dowody? Słowo trenera? Dziękuję. Smacznego. A, sztyców nie dałam. Długo tu jeszcze będę siedział? Aż się trochę uspokoi na Gorczaku i przestaną za panem z maczetami latać. Okej? Smacznego. Zapieksa ze stadionu. Dobre i to. Przepraszam bardzo, ja przepraszam bardzo. Ja nikomu nic nie powiem. Cię jeszcze raz, kurwa, usłyszę, to ci zrobię powtórkę z rozrywki. Kiwnij głową, że zrozumiałeś. No, to później się domu zajmę śmieć. Panie komisarzu! Muszę z panem porozmawiać. Znalazłam coś w samochodzie Norberta. Proszę. Wszystko
Wszystko jasne. Wszystko się zgadza. Ja dokładnie przeliczyłam. 20 000 złotych. Ja nie mogę uwierzyć, że on to zrobił. On sprzedał ten mecz. Sprzedał marzenie naszego klubu o wejście do drugiej ligi. I to za ile? Za marne 20 000 złotych. A za ile powinien był go sprzedać? Bo ja nie znam się teraz na cennikach. Dlatego się zabił. On tego po prostu nie wytrzymał. Ja nie chcę tych pieniędzy. To jest brudna kasa, ja się brzydzę tych pieniędzy. Imponująca postawa. Jeśli to wszystko, to ja już będę się zbierać. Pogrzeb jest w Natowicach Północ, nie na Gorczaku. Jeszcze by kibole przyszli. Pani Elwiro, proszę w najbliższym czasie nie wyjeżdżać z miasta, co? Ale ja się nigdzie nie wybieram. Wspaniale. Pani dzielnicowa, bo jest problem. Co jest, żaba? Ja jeszcze pracy nie zaczęłam, do komisariatu nie doszłam. Przepraszam, że tak wcześnie, ale no Bartka nie ma, nie odbiera telefonu, ja go wszędzie szukałem. No nie wiem. No gdzie- jak nie ma? Zniknął? No jak wstałem rano, to już go w chacie nie było. Nie wiem, czy ktoś mu pomógł z wózkiem, czy co. Cały Gorczak 2 razy obleciałem. No jak kamień kurwa w wodę. No... Przepraszam, ale on coś kombinuje na bank, na pewno. Pani dzielnicowa mi pomoże, proszę. Skakuj. Dziękuję. Czyli miałam dobre przeczucia poprzedniego dnia. Bartuś nie powiedział nam całej prawdy o tej rzekomej napaści. Rozesłałam jego zdjęcia do wszystkich patroli, a sama poprosiłam techników o namierzenie jego telefonu. Co? Chcesz znowu zagrać, kolego? Dawaj ten hajs, złodzieju! Chyba ci się coś popieprzyło. Zjeżdżaj. Chyba nie wiesz, z kim zadarłeś! Dawaj ten hajs, mówię! Młody? Młody, ja... Oddawaj ten hajs, mówię! Jeszcze jedno słowo i ci ten łeb odstrzelę! Młody! Bartek! Co ty robisz? Jak to co? Daję temu złodziejowi nauczkę. Bartuś, odłóż to. Nie! W Natychmiast. środku skończę z nim! Zróbcie coś z tym wariatem, bo mnie zabije! Ty jesteś nienormalny? Ludzi napadasz, żeby mi kasę oddać? Co? Z zabawką mnie steroryzował? Zawijamy stąd. Bartuś, ty sobie chyba nie zdajesz sprawy z powagi sytuacji. Powiedz w końcu, o co chodzi. Czemu pojechałeś do tego typa? On ci coś zrobił? No, okradł mnie, no. No to Bartuś, to dlaczego ty od razu nie powiedziałeś? Co? Czemu nie powiedzieli, że wiesz, kto cię napadł i okradł? Bo No. no, ten typ, no... On... No weź się, młody, w końcu ogarnij i powiedz coś normalnie, a nie będzie się tutaj nam tak jąkał, dobra? No, to miałem już jechać do tego wpłatu-matu, no. Wpłacić te pieniądze. Ale zobaczyłem, jak ktoś wygrywa kupę siana i... Wygrywa? Gdzie? No tego golasa, no tego ziomka, co go steroryzowałem, no. Podjechałem do niego.
tą grę 3 kubki, nie? I raz wygrałem, drugi raz wygrałem, no i za trzecim już nie wyszło i wszystko przejebałem. Przegrałeś chyba. Jak ty mówisz. Sorry, Mirek, no ale no... Nie ma drogi na skróty, to jest życie, rozumiesz? Nauczysz się zarabiać kasę, ale uczciwie. A tak w ogóle to masz szlaban. No, Mirek, weź! Co z nim będzie? Masz szczęście, Bartuś, że ja cię jeszcze trochę lubię. Nie ciesz się. To nie jest śmieszne. Jeszcze raz taki numer wywiniesz i nie będę się już z tobą szarpać jak matka z łobuzem, rozumiesz? Tylko cię potraktuję jak normalnego, młodocianego przestępcę. Zrozumiano? Jak tam ten twój piłkarski poker? Nijak. Co znaczy? Kibol siedzi w areszcie śledczym. Trenera zaraz będziemy musieli wypuścić, chociaż dostanie pewnie od nas obstawę. A ten napastnik, czyli Kamil Wroński, zapadł się pod ziemię. Zaczynam myśleć, że on sam upozorował swoje porwanie, żeby zniknąć z kasą za sprzedany mecz. No ale wyobraź sobie, że odwiedziła mnie wdowa po bramkarzu. Wdowa cię odwiedziła. Znalazła w aucie swojego męża 20 000 złotych. I wyobraź sobie, że jak uczciwa obywatelka postanowiła przynieść cię na komendę. Kto na Gorczaku tak robi? Co? Nie, niby taka wdowa w żałobie, a coś jest z nią nie tak, tylko jeszcze nie wiem co. No to ja chyba wiem co. Ze 2 godziny temu widziałam ją, jak wsiadała do wypasionej fury i się całowała z kierowcą. Miała załatwiać pogrzeb swojego męża. No widzisz, jaka wesoła wdówka. Na bogato. Czy ja wiem? Rejestracja na bogato. Tej fury właściciela sprawdzisz 2 minuty. Panie Sherlocku. Dokładnie 5 minut, ale chłopakom się system zaciął. Super, ściągnij sobie z półki medal. Jedziemy? Ta, do samego prezesa pogromu Gorczak, pani sierżant Grociec. Wyszło na to, że grubo się pomyliłam na początku tej sprawy. Nie była ani oczywista, ani do zamknięcia w 2 godziny. Prowadziła natomiast na same szczyty lokalnej elity i miała nas jeszcze cholernie zaskoczyć. Czekaj. Słyszysz to? Co? To chyba z garażu. Idziemy. Co ty kurwa odpierdalasz? Przecież on nic nie powie. Norbert nic nie powie. Jak nie masz jaj, żeby tego dokończyć, to ja to zrobię. Ciebie jednak pojebało, kurwa. Co ty chcesz go zabić, kurwa? Nie ruszaj się. Walnę cię prosto w głowę i będzie po sprawie. Nie, kurwa. Zostaw mnie! Kurwa! Kurwa, pojebało cię jednak, co? Policja, rzuć to! Jak dobrze, Boże! Właśnie odkryłam, że prezes porwał Kamila, chciał go zabić. Wiesz, ta suka kurwa kłamie. Na kolana. Na kolana! Ręce do tyłu. Gleba, nie ruszaj się! Ręce do tyłu. Wszystko w porządku? Wezmę karetkę. Słuchaj, ja nie chciałem go zabijać. Chciałem dać mu tylko nauczkę, rozumiesz? Nauczkę? Tak. To jest kurwa nauczka? Chciał więcej pieniędzy i bezpiecznego wyjazdu z Gorczaka, a nie taka była umowa. Miał dostać 50 kafli, dostał 50 kafli. No co, ale zaczął mnie szantażować, że chce więcej, więc Pobiłem go, związałem i potem jakie miałeś plany? Wypuścić go na zieloną łączkę? no na pewno nie zabijać go. To nie był mój pomysł. Ona to wymyśliła. To był jej plan. Bo to zła kobieta była, tak? Słuchaj, ona jest teraz przesłuchiwana przez komisarza Noconia.
I na ciebie też przyjdzie twoja szczęśliwa kolejeczka i radzę współpracować. Bo to, że będziesz siedział, to jest raczej pewne. Pytanie tylko, jak długo i raczej nie na bogato. Jak mi się oświadczał, to mówił, że za rok, 2 dostanie się do ekstraklasy. Że wyjedziemy stąd na zawsze. A tak na zawsze zostałaś trzecioligową żoną. Sandra, Ania, Marina. Czego mi niby brakuje? No jeśli już mam zacząć wymieniać, to nie wiem, podstawowej ludzkiej godności? Marzyłaś o luksusowym życiu, więc postanowiłaś wskoczyć do łóżka prezesa trzecioligowego klubu. Borecki ślinił się na mój widok, od kiedy mnie zobaczył. Trzeba mieć ambicje, wykorzystywać szanse. Ale tego nie zrozumie jakiś pies z Gorczaka. Koniec rozmowy. A ja rozumiem, że Borecki cię wykorzystywał, bidulko. Manipulował tobą. Bo wyczuł, że jedziesz desperacją na kilometr. On by sam na to nie wpadł. Co ja mam uwierzyć, że to ty to wszystko zaplanowałaś? Oferowali mu 500 000 za sprzedany mecz, powiedział mi to w łóżku. Ale on nie wiedział, co ma zrobić. Siamajda. Trzecioligowiec, nawet w łóżku. I namówiłaś go, żeby wziął tę łapówkę. Zrobiłby wszystko, co bym mu powiedziała, jadł mi z ręki. Jak widać, nie wszystko. Gdyby był prawdziwym mężczyzną, Kamil już dawno leżałby zakopany w lesie. A co z twoim mężem? Ten idiota kochał ten klub. Namówiłam go, żeby się podłożył na meczu. W ten sposób skończy karierę. Wystarczyło rozpuścić plotkę wśród kibiców, że się dogadał z trenerem. Byłam pewna, że ich dojadą. Pobili go, ale w samobójstwie mu nie pomogli. Skąd mogłam wiedzieć, że tego idiotę ruszy sumienie? Spotkał się z Kamilem i coś mu odjebało. Wiesz, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze? Że gdybyś nie rozpuściła tej plotki, gdybyś nie wzięła spraw w swoje ręce, to by się wszystko rozeszło po kościele. Twój mąż by żył. My byśmy nie zaczęli węszyć. I wszystko by wam uszło na sucho. A w tej sytuacji pójdziesz siedzieć. Za porwanie i usiłowanie zabójstwa. I będziesz miała bardzo dużo czasu, żeby przemyśleć sobie, kto tu jest idiotą i trzecioligowcem. I podpowiem ci, to ty. Na każde 10 przypadków samobójstw w Polsce aż 8 popełniają mężczyźni. Norbert Licherski był w trudnej sytuacji. Kończyła mu się kariera, zdradzała go żona, był szykanowany. Nie widział wyjścia z tej sytuacji, ale przede wszystkim nie potrafił poprosić o pomoc. Lucjan, co ty tu robisz? Mieszkasz tu? Idź do domu. Tak, zaraz wychodzę. Co jest? Tak właśnie nienawidzę w Gorczaku. Czego? Że tu jest taka lepka podłoga. Wiesz, o co mi chodzi. No wiem. To nie jest nic odkrywczego, ale mamantka. Myślę, że powinienem stąd spieprzać. Rzucić całą tę sprawę z Roxy
Tu nie ma żadnych perspektyw. Powiedz, No, po co ty tu przyjechałeś, co? wiesz co, wyśpij się, jedź do domu, ja też. Dobrze nam to zrobi. Na razie. No widzisz, miałam przyjść do ciebie wczoraj. Wyszło jak zwykle. To co? Powiesz mi, dlaczego to twoja wina? Wszystko? Późno jest, jestem zmęczona. Mamo, to jest utrudnianie śledztwa, mówiłam ci już. Ja popełniłam błąd. Chciałam cię bardzo przeprosić. Nie powinnam cię zmuszać, żebyś oddała swoją córkę. Gdyby ktoś mi kazał oddać ciebie, a nie wiem, co bym zrobiła. Mamo, nie chcę o tym rozmawiać, dobra? Nie teraz. Przez te wszystkie lata Mamo. robiłam wszystko, żeby udowodnić tobie, a przede wszystkim sobie, że zrobiłam dobrze. Dlatego chcę cię po prostu przeprosić. Czy my możemy... Przeprosić za to i za to, że jej zapłaciłam. Komu? Julce. Julce. Co? Dałem 10 000, żeby zostawiła cię w spokoju. Dałeś mojemu dziecku 10 000 złotych, żeby jeszcze raz... Ona chciała więcej pieniędzy. Po tym wszystkim, kurwa, co zrobiłam, żeby ją odnaleźć? Dlatego tam poszłam i dlatego ten człowiek mnie napadł i dlatego... Nienawidzę cię. Ola. Nigdy więcej nie chcę cię widzieć. Nigdy. Ola! Przecież to jest brudne! Miś był biały, oczojebny, taki był, oczojebny miś był, no. Panowie, co tu się dzieje? Stary cymbał mi się do auta przykleił. Nie chcę puścić, no. Dzień dobry, gdzie pan jedzie? Gdzie? Do komunistiki, do kontroli? Tak? Pan go nie zna, Szymek nie pije. Chodź. Idziemy spać.